Hejo, tu Regina. Przychodzę dzisiaj do Was z historycznym przeglądem prasowym. Dziś bierzemy na warsztat magazyn Kino. Jest to magazyn, który zaczął wychodzić w drugiej RP w latach 30. Lata 30. jest to okres, gdy kino znacznie się rozwinęło i zaczęły także powstawać filmy dźwiękowe i między innymi zaczął się ten wielki boom w Hollywood. Na okładce magazynu widzimy George'a Bancrofta. Jest to słynny amerykański aktor, znany głównie z ról w pierwszych westernach. Jego najsłynniejsze filmy to Pan z milionami z 1936 roku i Diligence z 1939 roku. Diligence to jest jeden z pierwszych klasycznych westernów. Pana z milionami możecie kojarzyć głównie dzięki reżyserii Franka Capry, który za ten film dostał Oscara dla najlepszego reżysera w 1937 roku. Inne dzieła tego reżysera to m.in. To wspaniałe życie czy Ich noce. Patrząc na zdjęcie na okładce, ciekawe jest to, że jego zdjęcie z 1930 roku, kiedy wychodziła ta gazeta, był on uznany za ideał urody męskiej, a współcześnie już niekoniecznie. Co tylko pokazuje, jak fajnie zmieniają się kanony piękna. Jeśli chcecie posłuchać więcej o pięknie, to zapraszam na mój inny film. Gazeta ta była tygodnikiem, który wychodził aż do wybuchu II wojny światowej. Wychodziła ona pod redakcją Leona Bruna, który uznany jest za głównego twórcę czasopism kinowych w drugiej RP i czołowego krytyka filmowego. Jego jedyny czynny udział przy produkcji filmowej to epizod w tworzeniu scenariusza do filmu Dzikuska. Patrząc na okładkę, w oczy rzuca się jeszcze cena 50 groszy. Na tamte czasy było to stosunkowo dużo, gdyż przeciętny robotnik czy rolnik w tamtych czasach mógł zarabiać jakieś 50-70 zł miesięcznie. Znaczyło to tyle, że gazeta kierowana była do warstw wyższych, które mogły pozwolić sobie na zbędny wydatek. Cena ma też odzwierciedlenie jakości. Mamy tutaj dużo ilustracji i kolorowego tuszu, który nigdy nie był tani i współcześnie także czy mangi, czy komiksy, które zawierają dużo kolorowych stron i mają dobrej jakości papier, potrafią być naprawdę bardzo drogie. Przechodząc do pierwszej strony, natrafiamy na list od redakcji, który tradycyjnie pojawia się w pierwszym numerze w celu uzasadnienia sensu wydawania gazety. W dużym skrócie, redakcja przekonuje tutaj, że chce stworzyć wysokiej jakości treści o płynnym obrazie, jak wtedy nazywano filmy. Treści przedstawiane w magazynie w zamiarze twórcy będą niezależne od wpływu świata kinowego. Dalej mamy artykuł Geniusz ekranu, pisany przez charakterystyczną dla epoki literę J. W artykule tym autor przekonuje o wyjątkowości kina, o tym, że trafia do wszystkich, ma wpływ na całą kulturę i przyczynia się do jej rozkwitu. Najciekawszym w tym artykule jest jednak sam autor. Wincent Rzymowski w II Rzeczypospolitej płynął głównie ze swoich pism, w których krytykował ustroje totalitarne i autorytarne. Po wojnie jednak dokonał całkowitej przemiany i stał się członkiem komunistycznej władzy. Pełnił nawet rolę ministra kultury i sztuki. Na tej stronie mamy jeszcze kilka ilustracji. W lewym, dolnym rogu mamy zdjęcie Estelle Taylor z filmu Wschód jest wschodem. Jest to film niemal zapomniany w polskiej kulturze, ale dostępny jest w całości w anglojęzycznym YouTubie. Charakteryzuje się pięknymi widokami, mającymi przypominać egzotyczny Laos. Jednak jest to tylko iluzja, bo film kręcony był w studiu. Mamy tu też Anitę Page, czyli amerykańska królowa filmu niemego, która w latach 20. zwana była najpiękniejszą twarzą Hollywood. Wreszcie natrafiamy na kadr z Białych cieni. Jest to film wyjątkowy z dwóch powodów. Po pierwsze, laureat Oscara za najlepsze zdjęcia z 1930 roku, a po drugie, film kręcony poza Hollywood, co było rzadkością. Można tutaj także zauważyć piękno kostiumów do filmów, zwłaszcza kostium Estery Taylor, który jest niezwykle pięknie zaprojektowany, na takie detale jak biżuteria, m.in. naszyjnik, który ma wyglądać egzotycznie. Przechodzimy do następnej strony. Pierwsze, na co chciałabym zwrócić uwagę, to rozmowa z Adamem Brodziszem, która znajduje się po lewej stronie ekranu. Brodzisz był słynnym aktorem polskim. Triumf jego kariery to lata 30. i 40. Aktor był znany z charakterystycznego wyglądu i elegancji. Grał w takich filmach jak Młody las z 1934 roku, jego Ekscelencja Subiekt z 1933, czy Miejsce na ziemi 1939 rok. Po wojnie Adam Brodzisz kontynuował swoją karierę aktorską,
choć nie osiągnął już takich sukcesów jak przed wojną. Artykuł dotyczy krótkiej rozmowy z aktorem o jego najnowszym filmie i kolejnych planach. Ziemiańska na Marszałkowskiej, godzina 13:20. Umówiłem się z Brądziżem na 13:00. Ach, ci amanci, wiecznie się spóźniają. Siedząca vis a vis wejście blondynka, brwi ścięte a la Greta Garbo, nerwowo zjada 7. pączek. Nagle podniesiona do ust ręka zatrzymuje się. Pół drogi. Odwracam się w kierunku jej wzroku. Tam jest, przyszedł, Brodzisz. Kolejny artykuł napisany ciekawą czcionką na samej górze gazety to artykuł z Marszałkowskiej na wyżyny Tybetu. Artykuł ten to wspomnienie Juliusza Kadena-Bandrowskiego, autora książek Miasto mojej matki i Czarnych skrzydeł. Książki te są bardzo ciekawe, zwłaszcza Miasto mojej matki, które jest zbiorem opowiadań dla młodzieży o dojrzewaniu. Najbardziej podobała mi się refleksja o matce, że z ojca zawsze jesteśmy dumni i znani z jego nazwiska, nawet jak jest zwykłym szewcem. A matka rzadko wychodzi z domu i jest prawie niewidoczna, mimo że ciężko pracuje, zajmując się dziećmi i domem. Jego zdjęcie znajduje się w górnym lewym rogu ekranu. W artykule tym wspomina, jak pierwszy raz poszedł na plakat filmowy w Lwowie, na który zabrał go ojciec. Potem rozwija refleksję na temat tego, że film w tamtym momencie go niezwykle zachwycił. Autor wyraził swój zachwyt, przekonując, że dzięki filmowi, będąc fizycznie w Warszawie, człowiek mógłby poczuć się, jakby przedostał się do Tybetu. Na dolnym prawym rogu jest zdjęcie z filmu Gwiezdna Ekskadra. Jest to polski film o życiu lotników. Na następnej stronie mamy piękny kolorowy plakat Adama Brodzisza, z którym wywiad jest na przedniej stronie. Informacja pod plakatem informuje, że brał udział w słynnych polskich produkcjach jak Z dnia na dzień i Uroda życia oraz, że wystąpił w najnowszym filmie Cytadela Warszawska. Co ciekawe, jest tam napisane dwóch przez U otwarte, co nie było w ówczesnych czasach błędem. Następny artykuł jest dość ciekawy. Jest to swego rodzaju refleksja na temat pomysłów na różnego rodzaju ciekawe filmy, a z jednym z nich jest wzięcie pod uwagę legend polskich. Autor artykułu uważa, że legendy polskie, jako przykład podano Podhalańskiego Janosika, są bardzo ciekawym pomysłem na film. Dodano dla zobrazowania tego dwie ilustracje. Współcześnie wiemy, że powstały dzieła o Janosiku, ale szkoda, że nie powstaje więcej filmów o legendach związanych z terenami polskimi, zwłaszcza na fali popularności Słowiańszczyzny i licznych książek z tym związanymi. Szczególnie brakuje mi związanych z konkretnym terenem Polski, Kaszuby lub Mazowsze. Uważam, że to byłyby bardzo ciekawe filmy i są to ciekawe pomysły na realizację jakiejś fabuły. Następny artykuł to auto w filmie. Są tu przytoczone różnego rodzaju refleksje o roli samochodów w filmach. Jest tu m.in. wspomniane, że każdy gatunek filmowy ma swój charakterystyczny model samochodu. Znany jest nam przykład bogatego pana w luksusowym samochodzie z szoferem, zabawny film z samochodem w roli głównej, bandytów uciekających w ciężarówce, a także eleganckiej pani w limuzynie pędzącej przez drogi. Na tej stronie bardzo ciekawe jest graficzne ułożenie zdjęć. Tu rączka zachodzi na zdjęcie, tu jest fragment wycięty dla efektu. Tym bardziej jest to godne podziwu, wiedząc, że kiedyś nie było tak zaawansowanej technologii do obróbki technicznej magazynu. Następna strona jest także mini plakatem, który skupia na sobie kilka zdjęć Mary Nolan z różnych jej filmów. Na dole strony jest mały opis, gdzie w moim odczuciu jest infantylizowana, choć aktorka w latach 30. miała już 28 lat. W stosunku do niej są używane słodkie zdrobnienia, takie jak środka, nieszczęśliwe popychadło. Podkreślone są jej dwie strony, jest jednocześnie urocza, figlarna, rozmarzona, ale jednocześnie poważna i uwodzicielska. Ciekawe na tej stronie są dla mnie trzy zdjęcia, jak Mary siedzi na krześle, wyglądając jak 10-letnia łobuziara, czyli totalna jej infantylizacja. Zdjęcie po lewej z podniesioną spódnicą, co na tamte czasy takie zdjęcie w łatwo dostępnej prasie dla inteligencji, którą mogły czytać też młode panny, jest zaskakujące. Trzecie zdjęcie jest po prawej, niesamowicie piękny i nowoczesny strój przywodzi mi na myśl nutę egzotyki z europejską elegancją. W dzisiejszych czasach robiłby mega furorę. Następne strony są w sumie połączone. Układ graficzny tych stron jest bardzo ciekawy. Jest to wywiad z Polą Negri, jakieś jej przemyślenia i refleksje. Najciekawszy dla mnie wydał się fragment
z tego wywiadu, który dotyczył Poli Negri, która mówi o kobietach. Tyle jest w Polsce pięknych kobiet. Może która z nich pod moją opieką wybije się na czołowe miejsce w relacji gwiazd. Tak było przecież z Dolores del Rio, która mnie zawdzięcza swój debiut. Ten fragment jest dla mnie bardzo ciekawy. Po pierwsze, Pola Negri wychodzi tu na osobę, która jest trochę zadufana w sobie i uważająca się za lepszą od innych. Druga jej strona jest taka, że uważa, że dzięki niej ktoś może zostać sławny lub dostrzeżony. A najciekawszym jednak z tych wszystkich aspektów jest takie, że nie ma żadnych historycznych przesłanek czy informacji. Pola Negri brała udział w wybiciu się Dolores czy wyszukaniu jej jako artystki. Nie brała też za bardzo żadnego udziału w rozwijaniu jej kariery, więc w sumie Pola Negri możliwe, że w tym wywiadzie przypisuje sobie zasługi, których nie zrobiła. Co jest w sumie dość popularne nawet w dzisiejszych czasach. Na następnej stronie mamy artykuł Człowiek, który stacza się. Artykuł ten dotyczy postaci, która nadużywa alkoholu, prowadzi jakieś bójki, przez co jest na marginesie społecznym. Ciekawym dla mnie tutaj jest fragment, który mówi o tym, że toczył się tak bardzo i stał się tym pijakiem między innymi, choć nie jest to podano jako główny powód, przez okropną, wampiryczną kobietę, co wydaje mi się dość śmieszne. Przez to musi głodować na ulicy i chodzić w brudnych ubraniach, popełniając zbrodnie. Oczywiście nie jest to podane jako główny jakby powód, ale jest to śmieszne według mnie, że jest podane jako jeden z powodów. Chciałabym tutaj też rozwinąć swoją refleksję, że stare artykuły są chwilami pisane w dosyć dziwny sposób. Czasami ma się wrażenie, nawet jak nie ma tu kropeczek z przodu, jakbyśmy czytali artykuł jakby troszeczkę od środka i nie mamy początku, nie mamy informacji, że jest dana postać, kim ona jest i rozwinięcie dalszej myśli, tylko często te artykuły brzmią, że coś się zaczyna, jest jakaś refleksja i w środku mamy na przykład napisane, że dotyczy to jakiejś konkretnej postaci lub zjawiska. Dodatkowe jest to, że refleksje te, zamiast być napisane na przykład w konkretny sposób, są bardzo mocno rozwijane, są skupione na jakichś czasem bardzo błahych rzeczach, które są opisane bardzo finezyjny i poetycki, wręcz bym nazwała sposób. Co może być czymś ciekawym dla osób współczesnych, które miały szansę spotkać się z jakimś tekstem w magazynie czy w gazecie, gdzie teraz informacje są dobitnie. Na początku jest informacja, o czym dotyczy artykuł, potem jest to jeszcze powtórzone w tekście i jest jakaś konkretna myśl od początku do końca, a tu często się skupia na jakichś takich pobocznych refleksjach. W dalszej części strony mamy ogłoszenia ze świata kina, gdzie mamy zakładkę Warto zobaczyć, gdzie są informacje o jakichś nadchodzących filmach, które by było warto zobaczyć, oraz mamy informacje o innych produkcjach, które niedawno wyszły lub dopiero pojawią się na ekran. Ciekawy wydał mi się film Kult Ciała, a reszta filmów to możecie sobie zastopować ekran i sobie zobaczyć. Na następnej stronie mamy artykuł dotyczący filmu Usta zbyt czerwone. Mamy tu m.in. urywek z listu Paryżanki, która tutaj jakoś podsumowuje swoje refleksje na temat tego filmu. Moją uwagę jednak na tej stronie najbardziej przykuł artykuł Po 7 latach chudych Hollywood daje hasło do tycia. Wyrocznią mody w zakresie strojów kobiecych jest wciąż jeszcze Paryż. Ale co się tyczy cielesnych kanonów, piękności, to tu prym wiedzie Hollywood. Hollywood noszą, że przeminął już okres powodzenia chudych garsonek i dziś ładna dziewczyna, jeśli aspiruje do filmu, musi być sprężysta i wysportowana, ale i pięknie zaokrąglona, gdzie trzeba. Tak orzekła Madame Fashion, dyktatorka zespołów kobiecych statystujących w filmach Madame in Hollywood. Pani ta podaje nawet ścisłe wymiary, jakim odpowiada nowy typ urody kobiecej, a mianowicie obwód bioder 36,5 cali, talii 26 cali, biustu 34, waga najmniej 52 kg. A więc piękne panie, nie bójcie się utyć. I tu, i tam. Moda pozwala, a nawet zaleca. Minęło 7 lat chudych. Artykuł ten jest dla mnie śmieszny i jednocześnie interesujący pod kilkoma względami. Po pierwsze, te 52 kg jest trochę absurdalne, ponieważ nie biorą tutaj pod uwagę wzrostu takiej aktorki, a osoba wiadomo, która będzie bardzo wysoka, która będzie ważyć 52 kg, będzie wręcz miała bardzo dużą niedowagę, a im tu właśnie chodzi o to, że kobieta była troszeczkę grubsza i miała te zaokrąglenia, więc to nie ma trochę sensu, jeśli taka osoba miałaby ważyć 52 kg. Choć w sumie z jednej strony oni tu mówią, że powinnam najmniej ważyć 52 kg, więc osoba, która jest zaś bardzo niska, to tak trochę średnio, że ważyła najmniej 52 kg. Poza tym jest to dla mnie trochę śmieszne, że teraz już panie mogą iść na pączka, bo im Hollywood pozwoliło,
i teraz nadal mogą być piękne, jedząc tego jednego pączka tygodniowo. Jest to trochę śmieszne, a jednocześnie bardzo odnoszące się do dzisiejszych czasów i bardzo wąskich kanonów urodych, nie wiadomo w sumie przez kogo wymyślonych. Następna strona dotyczy z ekranu na ekran filmy najlepsze. I są tu krótkie artykuły dotyczące filmów i wrażeń z seansu tych filmów oraz polecenie ich i zaznaczenie cech, przez które te filmy są dobre. Między innymi mamy tu właśnie Czterech Diabłów oraz inne filmy, których ilustracje są po prawej stronie. Na następnej stronie mamy tutaj śliczny kolorowy plakat z Anitą Page w ludowym stroju hiszpańskim. Aktorka ta gra na przykład w Nasze roztańczone córki i Melodia Broadwayu. Następna strona opowiada o filmie Dusze w niewoli, który jest na podstawie dzieła Bolesława Prusa pod tym samym tytułem. Zofia Batycka, Miss Polonia 1930 roku, grała w tym filmie. Jest tu między innymi opisana taka sytuacja, że ruch na ulicach został wstrzymany podczas zdjęć, bo ludzie chcieli ją zobaczyć, jak grała w filmie. Kolejna sytuacja jest związana z policjantami, którzy posądzili Ludwika Salskiego, że jest pijakiem i chcieli go aresztować. Ale aktorowi udało się wrócić na plan i nie został aresztowany. Jest tu także informacja, że premiera filmu będzie miała miejsce w kinie Koloseum. Na następnej stronie mamy ciekawy artykuł, który jest zatytułowany Od poranka do północy i jest on związany ze strojami aktorki filmowej. Jest tu m.in. wypowiedź aktorki Anity Page, która była na ilustracji wcześniej. I wypowiada ona się tutaj tak. Najtrudniejsze w życiu artystki filmowej jest debut toalet. Stroje aktorki filmowej muszą łączyć codzienność z specyficznymi efektami ekranu. Zaznaczone jest tutaj, że aktorka w filmie musi mieć zarówno stroje, które wyglądają bardzo zwykle, codziennie, a jednocześnie stroje, które mają pokazywać np. elegancję, jednocześnie ze względu na specyfikę ekranu musi ten strój być odpowiednio dobrany i założony, żeby z każdej strony aktorka wyglądała dobrze. Ciekawe jest tutaj dla mnie zdjęcie, jak aktorka sobie siedzi w stroju takim do grania w baseball. Jest bardzo cute to zdjęcie. W końcu przechodzimy do ostatniej strony, gdzie mamy dwóch aktorów, Baby Daniels i Jen Bollers. Baby Daniels grała na przykład w Czarodzieju z Krainy Oz z 1910 roku, a John Boles grał na przykład Król Jazzu z 1930 roku i Frankensteinie z 1931 roku. Możemy tu także znaleźć takie informacje jak, że wykupienie miesięczne tego magazynu kosztuje 2 zł, kwartalnie, czyli opłata za 3 miesiące to 6 zł, półroczne to 24 zł, z przesyłką za granicę za miesiąc to 3 zł i 50 groszy, kwartalnie to 10 zł, półroczne 20 zł i roczne 40 zł. Najciekawsza dla mnie jest informacja dotycząca reklamy. Cena ogłoszenia na jednej stronie to koszt około 800 zł, co według mnie jest naprawdę dużą kwotą, ale to tylko pokazuje, jak kiedyś prasa i magazyny były popularne i jak daleki miały zasięg, co nie przekłada się na dzisiejsze czasy. To już wszystko na dzisiaj, a ja się z Wami żegnam. Jeśli spodobał Wam się ten film, albo chcielibyście więcej takich filmów lub wesprzeć moją twórczość, zapraszam do dania lajka, suba i napisania komentarza. Do usłyszenia!